Jest takie miejsce w Sydney, które z pewnością warto jest odwiedzić. A jak się nazywa to miejsce? The Rocks. Przespacerujmy się i zobaczmy. Easy Vlog zaprasza. Chciałbym wam pokazać takie urokliwe, w starym stylu kawiarenki, które bardzo mi się podobają. Zobaczcie. Na pewno to nie jeździ, ale wystrój ciekawy, fajny. Ok, idziemy tam dalej prosto i troszeczkę wam opowiem o tym miejscu. Otóż The Rocks jest to najstarsza dzielnica w Sydney, bardzo urokliwa. Jest tutaj olbrzymia ilość urokliwych kawiarni, restauracji. Są też fajne i ciekawe markety oraz można tutaj kupić rękodzieła, czyli coś, co własnoręcznie wytwarzają tutaj i próbują sprzedać lokalni artyści, których oczywiście wspieram. Zobaczcie, tu na przykład szyją coś ze skóry. Nie będę próbował wchodzić, bo nie jestem pewny, czy mogę filmować, ale z zewnątrz oczywiście można próbować to kręcić. Jakieś wina. Troszkę złota. Idziemy w stronę Harbour Bridge. Zobaczcie, jaki pomnik wyrzeźbione w murach. 3 postacie. A dalej ciągną się oczywiście restauracje. Droga kamienista, z pewnością stara, ponad 200 lat musi mieć, czyli konserwator zabytku ma tutaj ręce pełne roboty. A tutaj zobaczcie, jakie fajne są te mieszkania na górze i ludzie, którzy próbują, artyści, coś tutaj sprzedać. No pięknie. Obrazeczki. Ładne zapachy. Wszystko cegła. Czyli domy, które mają ponad 200 lat. I dalej, jak widać, kolejna część restauracji. Ale zawiniemy się teraz w stronę Harbour Bridge, bo chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć o tym moście. O, to fajnie, cień, super. Historia Australii pokrótce. W 1788 roku flota brytyjska dotarła do Port Jackson, to jest naprzeciwko, ale tutaj wybudowali takie małe miasteczko, w którym się właśnie znajdujemy, The Rocks. Tu zobaczcie, fajny kontrast, bo widać na pierwszym planie budynek stary z czerwonej cegły, a za nim cruiser przewyższający go wielkością, czyli mamy zderzenie dwóch światów. 200 lat temu i teraz. Tutaj dalej ciągną się mieszkania typu na dole jakiś mały biznesik i na górze mieszkanka. Jednym ciągiem wyglądają dokładnie tak samo. I zbliżamy się do mostu. Znajdujemy się pod mostem Harbour Bridge.
gdzie jest ogromna ilość stali i betonu oraz podwalin pod grunt. Przy budowie tego mostu to były lata 20-30 w poprzednim wieku. Zginęło podobno 16 osób, ale to tuszowano oczywiście, dlatego że most budowano pod wielką presją. Był bardzo potrzebny. Na początku kombinowali z jakimś tunelem, nie wyszło, no ale oczywiście były przeprawy promowe i pod wielkim ciśnieniem społeczeństwa zaczęto na szybko budować ten most. Podobno zaliczył 3 ofiary oficjalnie, czyli przy budowie tych właśnie słupów 3 osoby się wślizgnęły i nigdy ich nie odnaleziono i zasypano, ale tych ofiar jest podobno było więcej, 16, także każdy postęp zaliczał kiedyś ofiary, wiadomo jak to, w jakich warunkach to budowano. Most jest szeroki, ma 49 metrów i podobno jest to najszerszy most na świecie w tej dziedzinie. Także jak będziecie tutaj kiedyś w Sydney, to fajnie jest się tutaj przejść wzdłuż i wszerz i podziwiać te historyczne budynki oraz ciekawe kawiarenki, plus oczywiście dodatkowo Harbour Bridge. Będąc tutaj w The Rocks, warto wpaść do Glenmore Hotel. Jak widzicie tam na górze można mieć wspaniały widok na Sydney Opera House i na Harbour Bridge. Także dobrze o tym wiedzieć. Nie wiem w tej chwili gdzie się udaje, ale wygląda to ciekawie. Powiem szczerze, że czuję się troszeczkę jak na Starówce w Warszawie. Budynek. Solidna konstrukcja. Nie to co teraz się buduje tutaj. No mury wyglądają na takie przeciwbombowe. Z metr mają grubości. Pójdziemy dalej. No lampy są takie stylowe, ale nowoczesne. Fajny deptak. I cały czas chodzimy po tych starych, po tej starej drodze, która jest właśnie zbudowana z takich płytek cegieł. Nie wiem jak to nazwać. I kolejne zejście na dół. Choć jak widać wszystko jest under construction. Cały czas się tutaj coś buduje, ulepsza, zmienia. Jak jest zejście na dół? O kurczę. Okej. Fajne widoki. Schodzimy. Zobaczymy. Nie, na przejście jest, także idziemy. Żebyśmy komuś do domu nie weszli. I tędy. Idę za tym państwem, bo nawet nie mam pojęcia, czy dobrze idę. Ale spójrzcie na te mury. Jest to na pewno ząb czasu. I dodatkowo jakieś takie metalowe konstrukcje. Proszę. Wow. Prawdopodobnie się zagubiłem, ale bardzo fajnie, że tak wyszło. Co tutaj jest? Pod tym. Patrzcie. Jakieś stare pomieszczenie.
Okej. Tutaj trafiliśmy na jakiś office prawdopodobnie. Spróbujemy zejść niżej. Chyba tędy. Okej. Zgubiłem się? Nie, o, jest fajne przejście pomiędzy budynkami, zobaczcie. Czuję się troszeczkę jak w Urbexie i otwierają się restauracje i w tym miejscu już byłem. Słyszałem, że tutaj są darmowe wycieczki z przewodnikiem, z przewodnikami, którzy opisują to z wielką pasją. No ale ja się nie podłączam pod komercję. Idę zawsze pod prąd swoją drogą, ale jak tu widać jest jedna z tych otóż wycieczek. A tutaj zejście służbowe na statek. Oczywiście nigdzie dzisiaj się nie wybieramy, tylko spacer po The Rocks. O, stąd widać dobrze Harbour Bridge i zabytkowy stateczek. Drewniany, jakby z gabloty. O, tutaj most w całej okazałości. Miejsce, które będąc tutaj przy Sydney Opera House trudno nie zauważyć. W ogóle bardzo mi się podoba w Sydney, jak tutaj są zagospodarowane wszystkie brzegi tych wód. Są świetnie zorganizowane, w fajnym stylu i cały czas podkreślają te lata, powiedzmy 1800 któreś. Nawet zobaczcie te ogrodzenia, ileż to człowiek musiał się napracować. Wygląda jak rękodzieło, ale na pewno było trzaskane w hutach, ale robi wrażenie. Kolejny ciekawy budynek, zrobiony tuż obok, a nawet pod mostem Harbour Bridge i trzeba przyznać, że architektom udało się zachować styl i wkomponować w takim miejscu taki apartamentowiec, który z pewnością nie należy do najtańszych. A tam Sydney Opera House. A to ciekawostka, budynek stoi na takich falach, zobaczcie, pod którym szaleje morze. Wow! Tutaj świetna panorama. Ciekawy ten stateczek. Plus The Royal Caribbean International, który tutaj zacumował prawdopodobnie na dzień, dwa i odpływa dalej. Musi być wspaniała wycieczka. Podejrzewam, że on śmiga po całym świecie i wszędzie zatrzymuje się na parę dni. Ludzie wyskakują na miasto, żeby się zabawić i płyną dalej, nawet na inne kontynenty. Także coś wspaniałego. Zrobiłem jeden odcinek tylko i wyłącznie o Sydney Opera House, który niestety się za bardzo nie oglądał, ale w tej chwili, skoro tu jestem, mogę tylko streścić. Szalona budowla, szalony architekt, który zwiał, nie dokończył tego projektu, dokończył ktoś inny, ale mam do Was takie pytanie, co Wam to przypomina? Jedni mówią, że talerze na suszarce, inni, że jest to otwarty częściowo pomarańcz, a inni, że to są żagle jakiegoś statku rozprzestrzenione. Także dajcie znać, co Wy o tym myślicie w komentarzu. A teraz coś Wam pokażę, stąd słabo widać. Zrobię przybliżenie.
moście tam na samej górze, takie małe ludki. Można zrobić wycieczkę i przejść przez ten cały most górą z zabezpieczeniem, ale niestety zła wiadomość jest taka, że nie należy to do najtańszych atrakcji w tym mieście. Podejrzewam, że około $300. O moście jeszcze mogę powiedzieć to, że posiada 8 pasów ruchu drogowego. Jest oddzielny pas też na motory i rowery, a także oddzielna ścieżka dla pieszych. Także możecie sobie wyobrazić, że te niecałe 50 metrów robi wrażenie. Długość całkowita tego mostu to ponad kilometr. Wysokość coś poniżej 150 metrów. Już akurat tego nie pamiętam, możecie sobie sprawdzić. A na samym szczycie flaga australijska. Spacer w takich okolicznościach jak najbardziej polecam każdemu. Dzielnica nie jest duża. Mi się wydaje, żeby zobaczyć wszystko, wystarczy machnąć 2-3 km, zrobić kupę fajnych zdjęć. Dużo turystów, sporo miejsc dla przechodniów, bardzo bezpiecznie. A w takich okolicznościach, proszę bardzo, Sydney, Australia. Naliczyłem się jakieś 14 pięter i zobaczcie, ciekawe, miś podaje łapę swojemu potomstwu, żeby wyjść na sam dach. Tylko nie wiem, co to jest. To jakieś obserwatorium. Wow. Jeszcze raz. Wow. A ludzie przyjeżdżają, ludzie odjeżdżają, jak w każdym porcie. Widać, że jest ruch i biznes się z pewnością kręci. No, ciekawe, ile osób wejdzie na taki statek. No w tysiącach, z pewnością w tysiącach. Thank you. Thank you.
What's your name? Francisco. Thank you very much. Yeah. Have a good day. Cheers. You too. Bye bye. Bye. I to wszystko na dzisiaj z The Rocks. Zapraszam za tydzień. Trzymajcie się, moi kochani. Cześć!